Witajcie. Wielu zastanawia się, jaki będzie rynek najmu w drugiej połowie 2025, co będzie z czynszami, czy po zakupy rzucą się ci, którzy do tej pory liczyli na kredyt 0%. No, zastanówmy się, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, śledzić trendy oraz wyrażać opinie, no to subskrybujcie nasz kanał i piszcie w komentarzach również swoje opinie oraz propozycje nowych tematów. Wracając do tego rynku najmu. Od pewnego czasu obserwujemy stabilizację czynszów. W jednych miastach stawki najmu spadają, w innych rosną, ale są to zmiany w granicach kilku procent w górę lub w dół. Zdarza się, że w jednym mieście rosną czynsze za małe mieszkania, a spadają czynsze za duże mieszkania, lub odwrotnie. W jakimś innym mieście też może się wydarzyć i tam akurat będą rosły czynsze za duże mieszkania. W najbliższym czasie, jak co roku, studenci ruszą na poszukiwanie swojego lokum. To zjawisko jest sezonowe, jednak warto zauważyć, że wielu z nich, wyciągając wnioski z lat poprzednich, zaczyna szukać mieszkań wcześniej. Nie czekają już do września, zaczynają szukać w sierpniu, a nawet bardziej zapobiegliwi w lipcu. Skoro powiedziałem, że jest to zjawisko sezonowe, to znaczy, że po tej fali tego studenckiego popytu zazwyczaj następuje stagnacja i już taki w ogóle zastój aż do co najmniej końca roku. Myśląc o tym, co może się wydarzyć na rynku najmu w drugiej połowie 2025, należy pamiętać o wzajemnych zależnościach między podażą a popytem. Te zależności wpływają na ceny, na czynsze, po prostu prawo popytu i podaży. Jeszcze niedawno relacja między ceną zakupu mieszkania a możliwym do uzyskania czynszem była mniej korzystna niż kilka lat temu. Ten dłuższy czas oczekiwania na zwrot z inwestycji w najem i to, że też przestali inwestorzy widzieć tą starą, rosnącą cenę mieszkania, no to spowodował, że wielu z nich postanowiło po prostu nie inwestować w mieszkania na wynajem. Zapał tych inwestorów po prostu wystygł, a jednocześnie niektórzy zdecydowali się zakończyć wynajmowanie i sprzedać mieszkanie, a uzyskane pieniądze ulokować w coś bardzo pasywnego lub mniej angażującego. Oczywiście mogliby też inwestować w swój własny biznes, ale po prostu nie każdy chce prowadzić firmę, nie każdy też ma odwagę do na przykład inwestowania w akcje. Raczej, jeżeli wybrali kiedyś inwestowanie w nieruchomości, to pokazali, że lubią inwestycje z gatunku tych bardziej bezpiecznych. I te decyzje o wyzbyciu się mieszkań albo o nieinwestowaniu w mieszkania na wynajem mogłyby wpłynąć na zmniejszenie liczby mieszkań dostępnych na wynajem. Jednak kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stóp procentowych oraz oczekiwanie dalszych obniżek mogą sprawić, że trzymanie gotówki stanie się po prostu mniej opłacalne. W efekcie inwestowanie w mieszkania na wynajem znów może zacząć być atrakcyjne, zwłaszcza dla tych osób, które wolą pasywnie zarabiać na kapitale niż trzymać go na nisko oprocentowanym koncie. Pojawiają się też oczywiście głosy o tym, że należy wprowadzić podatek katastralny, jak jakaś osoba ma wiele mieszkań, ale tak naprawdę to są takie trochę bajki o żelaznym wilku, mgliste zapowiedzi bez konkretnych projektów, bez konkretnych dat wprowadzenia, więc w tej chwili nie ma powodu, by już teraz nimi się przejmować. Na ten moment nie widać więc istotnych przesłanek, by liczba mieszkań przeznaczonych na wynajem miała w jakiś gwałtowny sposób zmniejszyć się do końca roku. A druga strona, czyli popyt. No to jeśli chodzi o popyt inny niż ten studencki,
warto przypomnieć, że w okresie funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2% wiele osób, które wcześniej wynajmowały mieszkania, raczej były najemcami tak naprawdę, tak poprawnie, mogło sobie nagle pozwolić na ich zakup. To przyczyniło się zarówno do wzrostu cen, no bo skoro więcej osób może kupować, a oferta była wtedy ograniczona i rynek taki mocno wychudzony, no to po prostu urosły ceny mieszkań, ale też i jednocześnie zapanowało to wspomniane, trochę już wcześniej sygnalizowane ochłodzenie na rynku najmu. Jednak nie należy zakładać, że to, że teraz nie będzie tego kredytu 0%, mieszkanie na start, jak go zwał, tak zwał, tego dotowanego kredytu, że ten brak tego programu automatycznie spowoduje gwałtowny powrót najemców. Od czasu, kiedy bezpieczny kredyt 2% tak mocno zachwiał rynkiem sprzedaży mieszkań oraz wpłynął na rynek najmu, minęły niemal 2 lata. Świat się zmienił, wynagrodzenia wzrosły, oprocentowanie standardowych kredytów hipotecznych powoli, bardzo powoli, wiem, że bardzo powoli, ale jednak spada. W dodatku ludzie liczą na to, że Rada Polityki Pieniężnej będzie dalej obniżała stopy procentowe, a to się przecież przekłada wprost na koszt kredytów. No i też wiele osób, które potencjalnie są zainteresowane kupieniem mieszkania, widzi, że ceny mieszkań również od dłuższego czasu, można powiedzieć, ustabilizowały się. Gdzieniegdzie rosną, gdzieniegdzie spadają, ale takim ogólnym pojęciem jest szału na rynku sprzedaży mieszkań nie ma. Raczej mamy dużą ofertę, jest w czym wybierać i te ceny są w miarę stabilne. Nie ma tego ruchu w górę. Z tego powodu wiele osób wstrzymuje się z decyzją o tym, żeby zostać najemcą, licząc na bardziej opłacalny kredyt na zakup mieszkania w niedalekiej przyszłości. Takie osoby myślą sobie, jeśli pomieszkam jeszcze pół roku u rodziców, oszczędzę na kilka rat kredytu. Jest to dość racjonalne myślenie. Długo mieszkali u rodziców, to mogą jeszcze trochę pomieszkać. Z tego powodu, jeśli tych osób jakieś inne czynniki życiowe nie zmuszą do tego, że muszą wynająć mieszkanie, nie mają takiego wielkiego parcia do zostania najemcą. Na skalę popytu po stronie najmu wpływają również cudzoziemcy, przede wszystkim osoby pochodzące zza wschodniej granicy, natomiast ci wszyscy migranci z Ameryki Południowej, Afryki czy Azji przyjeżdżający do pracy tymczasowej zazwyczaj zamieszkują w hotelach pracowniczych, kwaterach zbiorowych i czymś podobnym, więc nie tworzą popytu na rynku mieszkań. Jeśli chodzi o naszych wschodnich natomiast sąsiadów, czy to Ukraińców, czy Białorusinów, obecnie nie widać jakichś bardzo istotnych przesłanek, które by sugerowały, że gwałtownie wzrośnie ich liczba. Nawet niektórzy mówią, że niektórzy Ukraińcy wyjeżdżają, czy to wracając do siebie, czy też gdzieś dalej na zachód i też niektórzy Ukraińcy nawet mówią, że zaczynają czuć się trochę gorzej w Polsce, bo ta życzliwość u Polaków w stosunku do nich powoli spada. Reasumując, jeśli nie dojdzie do żadnych nieprzewidzianych wydarzeń, można przypuszczać, że rynek najmu w drugiej połowie 2025 pozostanie w miarę stabilny. Oczywiście z uwzględnieniem tego sezonowego wzrostu związanego z ruchem studenckim. A jeżeli w ogóle chcecie wiedzieć więcej, co się dzieje na rynku nieruchomości, to subskrybujcie nasz kanał, piszcie nam w komentarzach propozycje nowych tematów, swoje opinie o rynkach i zaglądajcie na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie liczne kursy dla osób zainteresowanych pracą w nieruchomościach, obrotem nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.